Dzień dobry, witajcie. Mijamy teraz bramę powitalną miejscowości An-Bang. Jezu, jakie to duże! Jakie to ogromne! Tak, te budowle wokół, co widzicie, to cmentarz An-Bang, który jest również nazywany miastem duchów. Umiejscowiony przy plaży Tuanan i znajduje się 35 km od centrum miasta Hue. Tu niespodzianka, patrzcie. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. An-Bang, miasto duchów. Tu mamy środek lokomocji. To idziemy zobaczyć jakąś budowę. Zobaczcie. Próbujemy wejść tutaj. No, widzicie? Wszystko szkło. Jak mozaiki Gaudiego, nie? No zobaczmy, to jakieś tłuczone, może nawet naczynia. Bo tu są różne te wzory po filiżankach, czy po kubkach, czy po talerzach. Wykorzystanie. Zobaczcie. Jak tu jest kolorowo. Patrzcie. Ale mozaik, ja nie mogę. Patrz na te zwieńczenia dachów. Tu na ostatniej, na pierwszej zwieńczeniu dachu masz smok, tak? A później już masz żółwia. I znowu smok. A tu widzicie, takie proste, zwykłe kafelki. Ale tu już trzeba było się namęczyć, żeby potłuc jakieś kufle albo talerze, żeby zrobić takiego chyba smoka. 2014. Niesamowite. Niesamowite. Bajecznie kolorowe. O, zobaczcie, jakie tam są zwieńczenia. I tu taka stupa. Niesamowite. O, mamy jakąś tablicę informacyjną. O, widzicie, są podane roczniki. 43 rocznik. 2 osoby. Robi wrażenie, nie?
Czekajcie, bo muszę uważać, bo to jest pełno schodków. Zlecę i będę miał też wrażenie, miłe wspomnienia, że lecę. Zleciałem z grobowca jakiegoś. Zobaczcie tutaj, jakie to jest wszystko wysokie, ile to musiało pieniędzy kosztować, a jeszcze więcej pracy. No zobaczcie, to wszystko trzeba było ręcznie w tej zaprawie umieścić. Trzymając się jakiegoś koloru. O, tutaj jeszcze smok oplata tą kolumnę. No musi być duża rodzina, bo tu widzicie, jest bardzo dużo nagrobków. Niektóre puste, a niektóre są nawet opisane. Tu pewnie Son. Tu są większe, więc pewnie jakieś osób czcigodniejszych w rodzinie. I zobaczcie. Niesamowite, niesamowite. I ludzie zbierają tak przez całe życie. Odkładają, modernizują, rozbudowują z pokolenia na pokolenia. Ten lokalny cmentarz z kolorowymi konstrukcjami ciągnie się wzdłuż drogi przez 3 km. Podobno około 80% mieszkańców tej wsi ma krewnych za granicą. Członkowie rodzin mieszkających w krajach zachodnich lub w USA wysyłają tu pieniądze, z których większość przeznaczana jest na budowę rodzinnych mauzoleów. Każdy grobowiec na cmentarzu An Bang jest zbudowany dla całej rodziny, a nie tylko dla jednej osoby. Pozostałości. No tu też na bogato te zwieńczenia tych. Znaczy motyw smoka to widzę, że się powtarza, tak oplatające kolumny. A, bo tu są osobno 3 kolumny. Każda opleciona smokiem, nie? A tu mamy bramę trzydźwiową, tą tradycyjną, taką wietnamsko-chińską. Też oplecione są kolumny bramy smokami. Tu też są te nagrobki podpisane mniej więcej. I tam na głównej tablicy informacyjnej chyba jest wykaz osób. Przypatrzcie się mozaikowym smokom, jednorożcom i feniksom na kalenicach dachów. Jest to wspaniała mieszanka różnych architektur, takich jak buddyzm, taoizm, katolicyzm i tak dalej. Wam nie rozszczytam. Jak widzicie, buduje się tu okazałe mauzolea na cmentarzu, który zajmuje około 250 hektarów, 2,5 km², z liczbą ponad 3000 grobowców. Jak te ptaki nazywały się? Co stały na żółwiu? Flamingi? Czy żurawie? Nigdy nie mogę zapamiętać. O, zobaczcie tutaj. No, tutaj od razu widać, z tyłu wygląda, tak? Niesamowite, nie? O, tutaj mamy taką kawałek, co odpadło. O, może tutaj wypasowało, nie? O, tutaj może. Z tej strony. Słuchajcie, będę budowniczym. No to widać, że to jest z różnych filiżanek i kubków.
Ciekawe, czy specjalnie tłuką. Bo wszędzie te same wzornictwo. Chyba że to są też resztówki tych producentów, nie? Że się kupuje tłuczeń na tony i ci fachowcy, czy też te zakłady, które zajmują się budową, tworzeniem tego. Chodźmy tędy. O, widzicie, tutaj takie też potłuczone jest. O, macie piękny przykład. O, widzicie? I trzecie. To pewnie jest zużyte po czymś. Tłucze się i się ma później materiał na mozaikę. Idziemy tędy, bo tam nie wyjdziemy. Zapomniałem zabezpieczyć motocykl spinką. Zobaczcie. No po prostu tak jak mówili, miasto duchów. Miasto duchów. I to wszystko nad brzegiem morza. Proszę. Zobaczcie. Żeby nam słońce nie weszło. Chodźmy dalej. Proszę. Podziwiajcie. Kręćcie z niedowierzaniem głową na to, co widzicie. No tutaj chociaż też zadbali z tyłu, żeby ściana porządnie wyglądała. Ale zobaczcie tutaj. O, patrzcie. Jak się uzupełnia materiał na grobowcu. Bierze, tłucze się i uzupełnia się. Patrzcie. Złotą farbą. Żeby było na bogato. Tu coś się przekrzywiło w porównaniu z tamtym. No niesamowite miejsce, niesamowite. Tutaj jest bardziej czytelnie, nagrobki są, bo są od razu też fotografie. Może przejdziemy tam. Są bardziej spersonalizowane. Tutaj rozumiem, że hostię ktoś chciał przestawić, tak? O, tu mamy zdjęcia osób pochowanych w tych nagrobkach. Masz odpowiedź, czy rzeczywiście są tu pochowane? No są pochowane. Czyli to prawdopodobnie wszystko należy do jednej rodziny. Bliskiej albo dalszej. No i oni o to dbają i rozbudowują. No tam mamy następne osoby, bo widać zdjęcia są. Proszę. No, temperatura wzrasta i kamera się nagrzewa. Teraz my sobie wychodzimy. Może podglądniemy sobie prace budowniczych. Budowę cmentarza rozpoczęto na dobre od 1995 roku i od tego czasu okoliczni mieszkańcy zaczęli budować coraz bardziej ekstrawaganckie grobowce dla członków rodziny. Większość grobowców zaprojektowano w stylu cesarza Khajdin. Zobaczcie koniecznie odcinek numer 2 pod tytułem Mauzolea cesarzy. Dla Europejczyka to jest magia, abstrakcja, można powiedzieć. A tutaj też z tyłu wykończona ściana. Tak mam skojarzenie kafelkami łazienkowymi. No ale wszystko się może przydać. I kolorowe miasteczko. Zobaczcie tam z dali. Wiecie, im wyższe, większe, bardziej udekorowane, to
Prestiż. Prestiż rośnie. Ale wszędzie trzeba więcej pieniędzy włożyć. Tu też widzicie, jakieś dary są. Proszę. Tak bardzo skromnie, tylko groby. Dobrze, chodźmy dalej zobaczyć, bo jeszcze tego jeszcze nie zaczęcie ziemi. Widzicie, tutaj piasek jest. Słychać szum wody, morza. Zobaczcie, zobaczcie. Po prostu. O, patrzcie, patrzcie. Patrzcie sobie. Widzę, że tu można jakby przyjechać skuterem. Zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki kolorowy tutaj jest. Ale tutaj już widać, że dokładnie wszystko jest zrobione. Wszystko jest obmalowane. Odpowiednio ułożone, dokładnie ułożone są te mozaiki z ceramiki. Zobaczcie, jakie tu motywy są. No niesamowite. Tam w środku znak Feng Shui na samym szczycie. No, napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Nie pytam się, czy to wam się podoba, czy nie podoba. Bo to nie o to chodzi. Ale zobaczcie. Las grobowców. Las grobowców. Widzicie? Wszystko zgodnie z tradycją. Kadzidełka. Ja idę tędy. Jeżeli się nie zabiję zaraz, bo tu trzeba uważać, jak się chodzi i po czym się chodzi. Czekajcie, bo interesuje mnie, jak to daleko od morza jest, bo słyszę szum. O, tu podglądniemy może. A może z tej strony uda nam się podglądnąć ekipę? O, zobaczcie. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to się mieni w słońcu. 2008. 2008 może był budowany, a może był modernizowany. Tutaj już takiej szarości jest. Zobaczcie, o, smok ma piłkę. Taki nowoczesny. No ale tutaj ma taki, wiesz... no... jednoznacznie kojarzący się. Patrzcie, patrzcie, po prostu. Nie mówię, że tutaj, że to są jakieś dzieła sztuki. Patrzcie, tutaj musi być modernizacja tego. Żeby coś skuwają, żeby coś lepszego było.
No widzicie, tam okuwane są te mozaiki. A ten ze smyczą. Ty może się tak zdecydujesz, w którą stronę iść, żeby ten sznurek się nie skręcił. A dziękuję, tak, dziękuję. Tutaj jedno piękniejsze od drugiego. Patrzcie. Wystarczy aplausu można dostać. To jest jeden grobowiec. Tak. Kwiat lotosu mamy czerwonawy. Tam mamy biały z czerwoną obwódką. Zobaczcie. Cały jest w ceramice. Tutaj nie ma malowania. Także można powiedzieć, długo zachowa swoją świeżość. Patrzcie, to po prostu. No po prostu. Co ja wam będę mówić? Co ja będę wam mówić, no? Musimy to dotknąć. A patrzcie, jak to jest dokładnie wszystko ułożone. Oko, proszę. No, oczywiście tu pomalowane mają taki make-up, nie? Też malowane zęby, języczek. Co wy na to? To oczywiście posąg. Zobaczcie. Te fugi oczywiście są malowane między tymi skorupiakami. Ale kurczę. No zobaczmy te kwiaty. Oczywiście tutaj oddajmy spokój duszom, żeby nie było. Zobaczcie. To są wszystko po prostu takie żółte kawałki ceramiki. Tutaj jeszcze nie jest odsłonięta główna tablica, a raczej jest zaklejona żółtą folią. Pewnie, żeby klej chwycił i druk. No i zobaczcie na to. Tak, tutaj zobaczcie, są miejsca jeszcze przygotowane dla następnych mieszkańców, ale jestem pod wrażeniem, jaką pieczołowitością i precyzyjnością wykonano te różne ujęcia, widzicie, przyrodnicze. To jest stały też, widzicie, zauważyłem motyw, ptaki śpiewające na drzewie. No muszą być flamingi i żółwie. No i zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie aż do góry. I oczywiście zwieńczenia smocze. Ładnie nam słońce przyświeca. Tu widzimy w pośrodku między pyskami smoków znak Feng Shui. No ładnie, estetycznie bardzo jest to wykonane. Tutaj normalne kafelki, ale tu już kubeczki, kubki były rozdrabniane, bito. Tu też takie. No starannie, zobaczcie, starannie jest to wszystko, widać, że tutaj jest jakiś ogon. Starannie jest to zrobione.
Chodźmy, bo asystentka się niecierpliwy. Dzisiaj jest trochę w gorszym... O, widzicie. To jest w gorszym stanie. A zobaczcie, on ma jeszcze takie tu uszy. Muszę przyznać, że to jest z wielką precyzją zrobione. Zobaczcie tam jeszcze dalej. Tamten potężny, wielopoziomowa brama trzydrzwiowa. Bo tutaj zobaczcie, nie ma bramy trzydrzwiowej, to są tylko 4 kolumny. Ale tam są bramy. Niesamowite. Niesamowite. No robi to na mnie wrażenie po prostu tą pieczołowitością kreowania wzorów. A teraz szybkie spojrzenie na Morze Południowochińskie. I dotarliśmy nad morze. Nad morze. Jaka taka plaża zaniedbana. Bardzo zaniedbana. Cieszę się zwalę z tego. Interesują mnie te łodzie, bo to nie są łodzie z drewna zrobione, tylko zobaczcie, z jakiegoś bambusa. Bambus. I tu jest taka plecionka. Plecionka. Tutaj, żeby się nie zatopiło, to są steropianem wypchane takie boje. Przyszły nam nasz krajobraz. Taka trochę płytka ta łódź, nie? Z czego to jest robione? A, to jest jakieś... Trudno mi określić, co to jest, ale widzicie, że się poddaje plastycznie. Muszelkę znalazłem, piękną, dużą, ciężką. Tu mamy kolejną łódź z miską do pływania. O, masą bitumiczną uszczelniona. Ale to trochę waży. No. I to kosy zjełczałe. Dobrze. Idziemy do naszego motocykla. Jeszcze trochę pozwiedzamy i będziemy wracać, bo tutaj 19 to przez noc. Ciemno. Ja nie lubię po nocach kierować pojazdami.
A my już wracamy do Hue, bo dziś późnym wieczorem pociągiem zmierzamy do Da Nang. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.